Nazywam się Irena Zajdel i witam Was na wideoblogu Walent. Dzisiaj chłodno i ciepło, czyli o klimatyzacjach i pompach ciepła. Jesteśmy w firmie Neoklima i będziemy rozmawiać ze specjalistą w tej dziedzinie, Michał Skoczyński. Witam serdecznie. Klimatyzacja, a pompa ciepła. Na czym polega różnica, oprócz tego, że jedno grzeje, a drugie chłodzi? To są troszkę dwa różne urządzenia z punktu widzenia jakby zastosowania. Czyli to znaczy tak, jedno posiada funkcję drugiego i odwrotnie. Z tym, że klimatyzator, ten, który kupujemy jest po to, żeby sobie schłodzić pokój, mając już jakieś źródło ogrzewania, jest to urządzenie, które jest zoptymalizowane pod kątem chłodzenia, czyli nastawione jest bardziej na świetne wykorzystanie energii do schłodzenia powietrza. Natomiast pompa ciepła to jest urządzenie zoptymalizowane przede wszystkim pod kątem ogrzewania. Przy czym jedno i drugie posiada funkcję drugiego. Czyli pompa ciepła posiada funkcję klimatyzacji, możemy z powodzeniem stosować do dochładzania takiego budynku i wykorzystać taką klimatyzację. I klimatyzator posiada funkcję pompy ciepła. Możemy też posłużyć się do ogrzewania pomieszczenia. Przy czym klimatyzator, wiadomo, jest to system typu powietrze-powietrze, a to jest system typu powietrze-woda. Jest to troszeczkę bardziej zaawansowany system ogrzewania. Czy możemy się teraz skupić właśnie na pompach ciepła i wykorzystaniu ich właśnie w starych kamienicach, ponieważ dużym problemem w Krakowie jest, szczególnie podczas remontu, jest w jaki sposób ogrzewać mieszkanie. Skupmy się na mieszkaniu średnio 60-80 m2, bo to są tradycyjne, zwyczajowe mieszkania krakowskie. Więc stara kamienica, ścisły Kraków, dotychczas ogrzewany węglem albo tylko na prąd. Jakie tutaj propozycje mamy dla takich klientów? No, propozycji mamy kilka. W związku z tym, co ostatnio słyszeliśmy w mediach, czyli Kraków do 2019 roku ma pozbyć się wszystkich palenisk na paliwo stałe, czyli pieców węglowych, czyli o niskiej emisji. Tu pojawia się szansa dla tych właśnie, którzy to będą robić, bo pojawiają się dopłaty. I mamy możliwość skorzystania albo z energii elektrycznej tylko, albo z pieca olejowego, albo przyłączyć się przyłączem gazowym i zastosować piec Pytanie, czy jest taka gazowy, możliwość? oczywiście, jeżeli taka możliwość jest. Czwarta rzecz, możemy skorzystać z ciepła tak zwanego z MPEC-u, jeżeli taka możliwość jest. I tutaj jeszcze mniejsza szansa dla osób mieszkających w ścisłym centrum Krakowa. Tak. I piąta, uważam, fajna możliwość, to właśnie pompa ciepła. Nie mówię fajna dlatego, że akurat jestem propagatorem tych rozwiązań. Po prostu jest to rozwiązanie, które daje nam i ogrzewanie, i chłodzenie. Jest najbardziej efektywnym ogrzewaniem spośród wszystkich i eksploatacyjnie jednym z najtańszych. Oczywiście inwestycyjnie trzeba ponieść pewne koszta, ale wracam do tego, co powiedziałem na początku, czyli są dofinansowania już w 100% kosztów takiej inwestycji. Co więcej, nawet jeżeli pojawią się osoby, które widzą różnicę pomiędzy ogrzewaniem poprzednim, czyli paliwem stałym, a pompą ciepła, bo te rachunki nie będą takie same. Powstała taka pomoc w postaci dopłat do różnicy tych rachunków. Także możliwości przeogromne przy zastosowaniu pompy ciepła w obecnym budynku, w takiej kamienicy, o której wspominałeś. Stosowanie pompy ciepła w kamienicy niesie ze sobą dużo plusów. Jeden z nich jest to właśnie, że będziemy płacić za ogrzewanie mniej. Jeżeli na przykład do tej pory posiadaliśmy grzałkę włożoną w piec kafelkowy, szamotowy lub panele elektryczne. Wszyscy znamy historię rachunków takich pieców. Wiemy, że takie rachunki to sięgają nawet 1000 zł, 700, 1000, nawet więcej miesięcznie. Tak. Stosując pompę ciepła, śmiało możemy je podzielić przez 3. To wszystko zależy od efektywności, ale średni współczynnik powoduje to, że one będą mniej więcej 3 razy mniejsze. Czyli w perspektywie kilku lat na pewno się opłaca. W perspektywie iluś lat, a jeżeli już weźmiemy pod uwagę to dofinansowanie do wymiany, to już się opłaca w 100%. Zastosowanie takiej pompy wymaga też jeszcze pewnych modernizacji w takim budynku, czyli do tej pory mając grzejniki, panele elektryczne lub ten wkład w piecu elektryczny, musimy się podjąć pewnej modernizacji, czyli musimy zastosować albo
maty kapilarne do ogrzewania, możemy zastosować instalację polugową. To wymaga już jakiegoś pewnego remontu lub najmniej inwazyjnie stosujemy zwykłe, ale odpowiednio dobrane grzejniki. A co w takim przypadku z ogrzewaniem wody do normalnej, zwykłej kąpieli, mycia naczyń? Dobre pytanie. Każda pompa posiada funkcję właśnie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dosłownie każda. Są jeszcze takie pompy, już nie wspomniałem o tym jeszcze, tylko przeznaczone do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, ale one już nie dbają o nasze ciepło w mieszkaniu. Tak? To są stworzone urządzenia tylko do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podsumujmy, jakie są propozycje dla mieszkań w starym Krakowie, jeśli mówimy tutaj o pompie ciepła. Propozycji mamy kilka. Ze względu na różne warianty, jakie występują w urządzeniach typu pompa ciepła. Są urządzenia tak zwane typu split. Są to urządzenia rozdzielne, czyli mamy tak zwany moduł hydrauliczny z wszystkimi oprządowaniami wewnątrz pomieszczenia i agregat na zewnątrz. On może być na elewacji, na balkonie, jeżeli jest to parter, może być na gruncie. Można go również wynieść na dach? Można go wynieść na dach, jak najbardziej. Jest to urządzenie bezobsługowe, on sobie może tam być, wymaga to serwisowania tylko co jakiś czas, tak jak zwykłego pieca gazowego. Drugim rozwiązaniem dotyczącym pomp ciepła są spotykane tak zwane pompy typu mono. To są pompy posiadające tylko i wyłącznie agregat, czyli jednostkę zewnętrzną, nie posiadające modułu hydraulicznego. Czym się to różni? Różni się to przede wszystkim zaoszczędzeniem miejsca w pomieszczeniu, co właśnie może mieć niebagatelne znaczenie w przypadku mieszkańców takich kamienic czy mieszkań. Każde miejsce się liczy w takim kamienicach, więc stosując tylko jedno urządzenie, stawiamy je na elewacji, na kominie gdzieś, na balkonie, na gruncie i tylko to urządzenie przygotowuje nam już ciepłą wodę użytkową i ogrzewa mieszkanie. Trzeba tylko wyposażyć jeszcze w pewne akcesoria, w pewną armaturę, która pomaga współpracować właśnie z grzejnikami czy z grzejnikiem ciepłej wody. To wszystko na dziś. Dziękuję, Michał, było bardzo klimatycznie, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!